Cześć, jestem Maniek. W tym odcinku dalej robimy demolkę. Opowiemy o tym, jak rozebrać, ale nie zniszczyć. Najpierw zabieramy się za rufową ściankę nadbudówki. Niestety nie wszystkie stare mosiężne wkręty daje radę odkręcić. Wówczas trzeba skorzystać z innych metod. Musimy wydłutować sobie dostęp do takiego wkręta. Następnie odkołkowujemy i odkręcamy pokładowe klepki techowe. Co prawda na pokład tech już nie wróci, ale jest to bardzo dobry materiał, który będziemy mogli wykorzystać przy remoncie. Mówiąc szczerze, ciężko jest dostać tak dobry tech, więc trzeba dbać o każdy kawałek, aby jak najdłużej mógł służyć. Pod tekiem jest warstwa laminatu położonego na sklejkę. Sklejka leży na pewno na grodziach i pokładnikach, ale nie mamy zielonego pojęcia, jak są te pokładniki rozmieszczone, więc tu też będziemy powoli warstwami i fragmentami rozbierać. Najpierw chcieliśmy usunąć pokład tylko przy ściance, tak żeby mieć do niej dostęp. Zostałby w ten sposób jakiś fragment pokładu, po którym można by się poruszać. Ale koniec końców lecimy po całości. Sklejka do grodzi i pokładników jest przykręcona na wkręty. Trzeba je odszukać pod laminatem i odsłonić. I tak kawałek po kawałku znika pokład. Po usunięciu pokładu widać ładnie strukturę nośną, czyli pokładniki. Niestety pokładnik przy ściance nadbudówki jest w bardzo złym stanie. W uproszczeniu tak zbudowany jest pokład. Jak widać pomiędzy ścianką a laminatem jest przerwa. Jest ona co prawda uszczelniona, ale niestety z biegiem czasu, działających sił i czynników atmosferycznych w tym miejscu pojawiają się przecieki. Woda wnika do środka i tam już zostaje, powodując te wszystkie problemy. Niektóre miejsca są tak zgnite, że bez większego problemu można się przebić na wylot. Tam, gdzie wnikała woda, najpierw zaczęły gnić ścianki i sklejka pokładowa, a w następnej kolejności pokładniki i grodzie. Podjęliśmy decyzję o usunięciu całej ścianki, zrobimy ją od nowa.
Ściankę skleiliśmy z dwóch sklejek. Jedna gruba sklejka jako główna warstwa nośna, druga bardzo cienka, ale fornirowana z zewnątrz drewnem, o zbliżonym kolorze do tego, który jest wewnątrz jachtu. Wszystko gotowe do klejenia. A tu już po klejeniu. W końcu trochę czasu ekranowego dla mnie i mogę zabłysnąć. No starczy tego, wracamy do roboty, ale to co było dalej zobaczycie już w następnym odcinku. Jeśli się Wam podobało, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie. Dziękujemy za oglądanie.